Dzień dobry moi drodzy. Nie wiem jak tu się ustawić, żebyście mnie dobrze widzieli. Zima taka sroga, że jest, kochani, minus 13, odczuwalna minus 20. 9 rano. To co to było w nocy? Ja nie mogę spać po nocy, bo u mnie tutaj u sąsiadów jest taki jeden piesek. Niby Buda, niby już nasłałam na nich wszystkich możliwych ekspertów. Jedni kazali poprawić trochę warunki, drudzy napisali, że nie jest źle. A kiedyś Wam o tym opowiem. Już mi sąsiedzi pewnie dzień dobry nie będą mówić, bo wszystkim ich straszyłam, łącznie z księdzem i ogniem piekielnym. Albo ja wiem, czy to się da. Zobaczcie, to nie że taki jakiś owłosiony piesek, bo ja wiem, że niektóre rasy są, nic nie robią sobie z mrozów. Ale to taki czarny pieseczek, malutki, taki bez podszerstka, może nawet, albo z lekkim. I on tam tak za tą budą się trzęsie. No raz czy dwa widziałam, jak jakiś w kapturze wychodził i go tam gdzieś przez podwórko przegonił, ale teraz już sama nie wiem. No ale to mniejsza o tym. Ale ja dzwonię do Was. Ale ja jestem tutaj z dobrą informacją u Was. Bo mimo tego wielkiego mrozu w moim sercu jest gorąco. A to za Waszą przyczyną też. Dlatego, że wyobraźcie sobie, po pierwsze, to jest jakby to tutaj tak los zrządził, że Szereg będzie jechał do swojego nowego domu. I to, kochani, i to do jednej, Jezus, z wrażenia mi się język plącze, do jednej z naszych widzek, do Gosi. Gosia przygarnie tego biedaka. Ja sobie nie wyobrażam, żeby on miał cudowniejszy domek. To jest tak fantastyczna kobieta. Jak ona się zgodzi, będzie chciała, to my tam wiosną zrobimy film, może u niej tam, bo ona ma taki domek z ogródkiem, w pięknym miejscu mieszka. Może jak się zgodzi, to ja tam pojadę, pójdziemy na wspólny ziołowy spacer, zrobimy film, bo Szereg będzie teraz takim naszym troszeczkę drugim pieskiem kanałowym, jak to brzmi, na kanale, oprócz Dolisia, bo to Wy wzięliście go też pod swoje skrzydła i opiekę. Dlaczego? Już mówię Wam. Dlatego mianowicie, kochani moi, zapytacie pewnie Katarzyna, dlaczego Ty idziesz po tym polu zamiast gdzieś po lasku? Ano idę po polu, wiecie dlaczego? Bo w lasku wszystkie drogi są lodowiskiem. Wszystkie. A tu przez to pole jeszcze tak w miarę. A obojętnie na akidukt, czy trakt, czy coś tam, cokolwiek, a to już Wam chyba ostatnio mówiłam, wejdziemy, to po prostu dolar się śliska. Więc idziemy tutaj przez to pole. Tam kończy się trochę śnieg, zobaczcie, o. Zaraz Wam pokażę, tu gdzieś się kończy śnieg, to w ogóle będzie miał łatwiej iść. A w zasadzie co to się z tym śniegiem stało? Nie wiem. Przecież nie stopniał, a było go tu więcej. Aha, więc po pierwsze, chciałabym Was prosić o to, żebyście dla Gosi tu w komentarzach zostawili 1 000 000 serc. 1 000 000. Bo naprawdę po pierwsze przygarnęła to stworzenie, a po drugie nie boi się do tego, że to nie jest szczeniaczek, nie? Który tam będzie fikał zdrowy i biegał, tylko różne rzeczy mogą się zdarzyć, chociaż Szereg, jak Wam powiedziałam, jest zdrowym psem, bo on nie bierze żadnych lekarstw. Oprócz tamtych, zaraz Wam też o tym opowiem, zastrzyków na stawy, bo no staruszek jest, no to jak tam nam chrupią niektórym stawy młodym ludziom, nie? Wam też młodym ludziom, a co dopiero takiemu starszemu pieskowi. Ale Małgosia się tego nie boi i postanowiła, że da mu dom. On jeszcze na pewno tam będzie żył, ale jak będzie umierał, to już nie z tym łańcuchem wrośniętym w szyję, już nie w tym zimnym boksie schroniskowym, gdzie go rano znajdą.
tylko ona go będzie trzymać za łapkę. Dobra, poczekajcie, bo się za bardzo wzruszam. No dobra, nie ma się co wzruszać, Katarzyna, tylko trzeba działać. A działam już, dlatego że wyobraźcie sobie, że otworzyłam tę zbiórkę i wasze piękne serca, trzeba tu iść, żeby... O, może tak będę szła tyłem. I wasze piękne serca spowodowały, że udało nam się uzbierać nawet więcej, bo ja tam zrobiłam cel 3000, mamy 3900. Ja dzisiaj tę zbiórkę po południu zamknę. Jeżeli ktoś by jeszcze chciał tam wpłacić, to bardzo proszę. Ale daliśmy radę. Szrek pojedzie z fasonem do nowego domu i zacznie z fasonem swoje nowe życie. Nie kupiłam żadnych złotych, nie wiem, miseczek. Nie. Kupiłam wszystkie te rzeczy, które mu są najpotrzebniejsze do tego, no żeby go zawieźć tam do kogoś, która wszystkiego nie ma teraz pieska, więc to wszystko trzeba by było kupić od nowa, a my mu zapewnimy świetny start. Przede wszystkim, kochani, już wam mówię, co kupiłam, żebyście wiedzieli tutaj, czy dokładne rozliczenie zrobię, ale żebyście wiedzieli. To po kolei. No słuchajcie, weszliśmy w końcu do lasu, czy tam troszeczkę tak pod las, bo tam na tym polu tak wiało, że miałam wrażenie, że wy w ogóle nic nie będziecie słyszeć. Zresztą ja jestem chyba jakąś ostatnią osobą na YouTubie, która ma kanał, gdzie nie mam tego z mikrofonu takiego z tym cicikiem, nie wiem jak to się mówi, takim pomponem, nie? Wszyscy to mają, bo teraz, że obojętnie czy wieje, czy nie wieje, to słychać super głos, nic nie zakłóca i wszyscy ten mikrofon mają, nawet najbardziej tam jacyś tacy niszowi. No ja nie mam. Gadam tutaj do tego swojego telefonu i pewnie długo jeszcze nie będę miała, bo teraz to mi kasy szkoda na mikrofon, jak ja zupełnie na różne inne rzeczy wydaję. No to trudno, to wybaczcie, mam nadzieję, że tutaj tak nie wieje. Kawałek jest takiej drogi lepszej, może dolarowi uda się przejść przez to. Z kolei są jeżyny. Nie wchodź tylko dolarek w jeżyny, bo ci kolec ugrząźnie w łapce i będę musiała ci go wyciągać. Kiedyś już tak było. Potem on biegnie do Panci i Pancia ratuj. Pancia musi ratować. No dobra, to mówię wam po kolei, co kupimy Szrekowi. Co już kupiłam właściwie, bo już kupiłam. Po pierwsze, kochani, no to był największy wydatek, ale tutaj nie szczędziłam kasy. Kupiłam mu posłanko. Takie posłanko specjalne, takie jak ma też dolar. To jest takie, no ono tanie nie było, nie? Bo to prawie 800 kosztowało. Ale to jest takie posłanko, gdzie specjalna technologia właśnie stworzona dla psów starszych i dla psów z problemami ze stawami, gdzie jak pies wstaje z tego posłania, to ono jakby tak jest takie sprężynujące, takie elastyczne, że jakby pomaga mu wstać, jakby wypycha go trochę do góry, że te stawy nie są takie obciążone. Wybaczcie mi, że tyle kasy na to wydałam, ale chciałam, to jest łatwe w czyszczeniu, to jest takie wytrzymałe, bo dolar to już ma 3 lata chyba i to się nic z tym nie dzieje, to ciągle wygląda jak nowe, więc to jest naprawdę dobrze wydane i dobrze ulokowane pieniądze, nie tylko ze względu na jakość, ale też ze względu na te zadania, które ma spełniać. No bo widzicie, dolarek też ma 8 lat już, a biega, skacze jak co skaczesz? Jak szczeniaczek, tak? Jak szczeniaczek. O, zobaczcie, tu jest dolarek. Jak szczeniaczek. Tak. Jak szczeniaczek. Tak. I nie masz pułapki, nie bolą. Nie bolą łapki. Nie bolą. Tak. Idziemy dalej. No i mówię wam dalej, co kupiłam. Dalej, kochani moi drodzy, najmilsi widzowie o złotych sercach, kupiłam oczywiście karmę, zapas karmy. Taki jak Szrek tam jadł dla wrażliwców. Tutaj wszystko wam będę podlinkowywać. Ja nie chcę tutaj specjalnie robić jakiejś reklamy, ale po prostu kupiłam to.
co on jadł, żeby mu też nie zmieniać, nie? Bo to tak jak on cały czas to je, to tak zmienić mu to nie jest dobry pomysł, zwłaszcza, że on ma właśnie dla wrażliwych piesków takie, żeby były dobre na jelita, więc zapas tej karmy kupiłam. Kupiłam mu taki preparat na stawy. Oprócz tego, że ja mu zmielę dziką różę i dam gość dziką różę. Potem zrobię może kapsułeczki, bo to jednak jest dłuższa wytrzymałość, a tutaj dostanie trochę, dlatego że znowu dotarłam do najnowszych badań, że te galaktolipidy w dzikiej róży, że dzika róża naprawdę w 2-3 tygodnie potrafi już z tymi stawami również u zwierząt robić fenomenalne rzeczy i dawać fenomenalne rezultaty. Także to też będzie miał. Ale taki preparat na stawy też. Kupiłam probiotyk, bo probiotyk ważny jest dla jelit nie tylko naszych, ale też zwierzęcych. Więc taki probiotyk mu też kupiłam. Co dalej? Niech no ja się zastanowię. No, słuchajcie, to jest w ogóle, to jest trzon tego, tak, co ja wydałam. Bo teraz potem kupiłam mu takie smaczki naturalne, takie wędzoną kaczkę, jakieś takie zwijasy królika z dorszem, taki zapas też tych smaczków, żeby miał z takich wędzonych rzeczy, to kupiłam. Kupiłam mu miski do jedzenia i do picia. Kupiłam mu taką obruszkę, gdzie ma swoje imię i numer telefonu kontaktowy, gdyby się coś zawieruszył, ale on to raczej będzie chodził krok w krok, bo za mną chodzi krok w krok, obojętnie gdzie ja pójdę, więc raczej on to nie czmychnie nigdzie. Kupiłam mu, co tam jeszcze, słuchajcie, bo się zastanawiałam. No i kupiłam taki preparat gdyby mu się tam zdarzyło siuśnąć w domu, no bo wiecie, on całe życie sikał gdzie chciał, nie? Ale tu ja już go nauczyłam i on już wie, już ostatnio stał pod tarasem, żebym go wypuściła, bo to się robi, że się wypuszcza, on zrobi siusiu tam przed domem, więc trzeba mu dać nagrodę, pogłaskać, a jak zdarzy mu się w domu, to nie reagować w ogóle. I on już wie, że jemu się opłaca robić na zewnątrz, więc on jest bystry chłopak. Małgosia ma dużo cierpliwości i dużo mądrości w sobie i ona, ale gdyby coś, to taki neutralizator zapachów też kupiłam. I kupiłam, czekajcie, kupiłam 2 ostatnie rzeczy, mianowicie kupiłam smycz, taką jakby chcieli iść gdzieś poza dom na spacery, taką regulowaną, żeby ta linka 7 metrów, żeby on sobie mógł pójść i wrócić, żeby się to nie plątało mu koło nóżek, Małgosi koło nóżek, więc taką wysuwaną smycz, żeby miał. I ostatnią rzeczą to krem do łapek. Taki krem do smarowania łapek teraz zimą, no bo jeszcze chwilę tej zimy będzie, a zawsze taki krem się przyda. Mam nadzieję, że pochwalacie te wszystkie moje zakupy i nie macie mi za złe, że to albo coś innego kupiłam. Słuchajcie, na to wydałam. O Jezu. Mi też chyba się przyda taki krem do łapek, żeby mi się potem jak coś tutaj stanie, kurczę, to żebym sobie mogła. No ja mam maść, nie? Swoją żywokostową. Też dostanie słoiczek takiej maści, żeby mógł sobie smarować. Potem jak mu coś będzie, to też dostanę. On był już w spa, mówiłam wam, aż był dzielny w tym spa, ale tam siedział z 2,5 godziny w tym spa. To mu ciocia Kasia zafundowała takie spa, no to takie spa tanie nie są, nie? A jeszcze przy tej jego takiej objętości, w sensie z tego starej sierści i tak dalej, to pani tam musiała się napracować, to 2 razy tyle co Doliś. No ale co tam, on zasługuje na to. I kochani, ja jeszcze o jednym zapomniałam. Właśnie o tym, co wam miałam powiedzieć a propos tych stawów. I co też właśnie to stanowiło, to jest jeszcze większy wydatek niż ten materac. To są zastrzyki na stawy. Tutaj wam podlinkuję, on takie bierze zastrzyki. Co miesiąc musi dostawać pół takiej fioleczki i to działa przeciwbólowo.
odbudowująco. Ja wiem, że różne są tam, bo patrzyłam też na forum, że różne są zdania na temat tego, ale on to dostaje i to bardzo dobrze na niego działa. Więc dziewczyny w schronisku powiedziały, że to. I zrobiłam taki zapas, że do września mu tych zastrzyków starczy, bo to się pół fiolki co miesiąc bierze, więc on dostanie 4 takie fiolki. No jak widzicie, same te zastrzyki to jest 1000 zł. Przeszło, właściwie to nawet więcej, więc tak to wygląda. I teraz co dalej? Ja wiem, że jakość tego filmu, raz słońce, raz z tej wam prześwietla. Wybaczcie mi proszę, ale chcę to zrobić wszystko, żebyście ze wszystkim byli na bieżąco. I co chciałam powiedzieć teraz? Ej, jaką mam brudną tutaj kurtkę. Kurczę, od czego? Przecież ja nie jestem w ogóle umalowana. A, ja wiem. Od chuchania i to chuchanie od razu zamarza, więc to jest, widzicie? To jest po prostu tutaj szron. Ja pierdziu, jaka pogoda. No. Także to byśmy mieli już tutaj wszystko obgadane. Będę wam robić aktualizację. No, wiem, że dzisiaj to nagranie jest kiepskie, ale ja walczę po prostu ze wszystkim. Z rękawiczką, którą zakładam, ściągam, bo mam palce odmrożone, nawet jak stoję teraz tak i dla was kręcę ten film. A co dopiero jakbym ją ściągnęła i gołą ręką. No to po prostu masakra, niech już mija ta zima. Tak jak ja lubiłam zimę, tak pierwszy raz zimy nie lubię. Przede wszystkim ze względu na te zwierzątka, ale po prostu Pana Boga chwalę, że kazał mi tego Shreka zabrać, bo on by tej zimy nie przeżył w tych minus 16 mrozach i minus 20. Jego wystawy dostały tak, że hej, bo pamiętajcie, że nie było takiej zimy od wielu lat. Mój syn jest w Gdańsku, powiedział, że największą atrakcją jest zamarznięta Motława, która od wielu lat nie była zamarznięta. To sobie pomyślcie, jakie to są mrozy. Niesamowite. Także, kochani, ja wam bardzo dziękuję. Widzimy się przy następnej aktualizacji. Wszystko wam będę mówić, o wszystkim wam będę opowiadać. Wiem, że to strasznie wygląda tutaj ale to jest naprawdę, zobaczcie. To jest naprawdę zamarznięte moje powietrze tutaj uchające. Jesteście kochani. Jesteście przecudowni, przefantastyczni. Aha, jeszcze mam jedną tylko sprawę, a właściwie 2 sprawy. Pierwsza to jest taka, jeżeli ktoś z was ma takie doświadczenia właśnie z pieskiem ze schroniska i wie, że coś mu jeszcze będzie potrzebne, żeby coś mu jeszcze kupić, to piszcie mi w komentarzach, co taki piesek jeszcze, czy ja o czymś zapomniałam, co taki piesek jeszcze potrzebuje. Będę wam bardzo wdzięczna. A po drugie, tak jak mówiłam, udało nam się zebrać, do teraz tam jest 3900 na tej zbiórce. Ja ją zamknę dzisiaj po południu. Może się ktoś jeszcze zdecyduje, żeby tam wesprzeć, bo teraz to, co zostanie, tak, jeżeli ja już nic nie dokupię... O, sarny. Nie wiem, czy widzicie. Agapa? No, Agapa siedzi tam i nic. On w ogóle nie zwraca uwagi na zwierzęta. Takie dzikie. Jeżeli to, co zostanie, w tej chwili to tam jest, to mówiłam 550, czyli 550 zł. I teraz powiedzcie mi, czy te pieniądze ja mam przekazać na schronisko, z którego Shrek przyszedł do nas, bo oni też mają tam potrzeby, wiecie, każde schronisko ma i nigdy nie jest za mało. Czy ja mam te pieniądze przeznaczyć na przykład dla weterynarza dla Shreka, dać to Gosi, żeby ona, no bo nie ukrywajmy, no ona będzie musiała co jakiś czas z nim jeździć, chociażby na to, żeby zobaczyć, czy wszystko ok, zrobić jakieś badania i tak dalej, i tak dalej. Czy coś jeszcze dokupić, czy na weterynarza. Ej, gdzie jest moja ostrość? Halo, ostrość. Nie wiem, co się dzieje z tym telefonem. O. Czy przekazać? To ja zrobię taki post, albo piszcie mi tutaj, albo zrobię taki post, żebyście wy też zadecydowali, na co ta nadwyżka ma pójść pieniędzy. Dolarek, chodź, idziemy do domu z powrotem, bo to już się nie da wytrzymać w tym mrozie. Pancia ci się rozchoruje. Znaczy pewnie nie, ale... Bo pamiętajcie, ziółka nas trzymają. Więc ściskam was mocno. Jeszcze raz dziękuję. Będę się odzywać. Jestem dumna,
że mam taki kanał i jestem dumna, że mam takich ludzi na kanale. I nie gniewajcie się, że ja czasami nie robię ciu, bo ja nie jestem taka ciuciająca trochę. I jeżeli ja mam jakieś takie komentarze zaczepne, to ja po prostu odpowiadam tak, jak jest. No nie będę tutaj, licząc na zasięgi i subskrypcje, udawała, jak ktoś na mnie pluje, że pada deszcz. No nie jestem taka i mam nadzieję, że za to też mnie lubicie i cenicie. A poza tym, czekajcie, dolarek. Dobra, idziemy do domu. A poza tym, kochani, no, ja wiem, że wy macie czasami dobre rady, a zostaw go, a czemu go dajesz, a takie były komentarze. To mnie troszeczkę tak boli, bo to wygląda na to, jak ja bym, nie wiem, była jakąś osobą bez serca, która... Nie, ja wzięłam tego psa, żeby on nie siedział w zimnie. Ja nie mam dla niego możliwości ani logistycznych, bo wiecie, że ja jeszcze dużo jeżdżę. Ja jeżdżę zawodowo muzycznie, ja jeżdżę zawodowo fitoterapeutycznie. I ja do Lara, teraz był ze mną 1,5 miesiąca w Gdańsku w Operze Bałtyckiej, mogę zabrać, ale nie mogę zabrać ze sobą pieska, który wymaga dużej atencji i nie może zostać 8 godzin, 4 godziny, czy 5 godzin rano, czy 4 godziny wieczorem, tak jak są próby w teatrze, sam w domu. Nie mam sam w hotelu. Nie mam nikogo, kto poświęci mu należycie czas. Mam w domu kafle, po których nie mogę, serce mi krwawi, jak widzę, jak on pod koniec dnia już potem, jak nie ma tyle siły, zresztą cały czas, ale pod koniec dnia wczoraj to nawet nie mógł ustać przy misce, bo mu się te nóżki na tych kaflach śliskich rozjeżdżały. No ja wiem, że ja mogę zedrzeć kafle i założyć sobie co innego, ale wybaczcie, w tej chwili nie mam ani na to czasu, ani nie mam na to funduszy, żeby coś takiego robić, a już na pewno nie w najbliższych dniach. A co on zrobi krok i co mu się ta nóżka rozjeżdża, to ja mam wrażenie, że on musi się zbierać i że te jego stawy cierpią, a cierpieć nie powinny. Więc tak wygląda sytuacja, tak? Więc ja naprawdę mam dobrze ogarnięte wszystkie tematy. Ja się cieszę, że ja go zabrałam, bo jak wam powiedziałam, on by w tym schronisku nie przetrzymał tej zimy. Więc to jest dla mnie wielka ulga, że on u mnie te 2 tygodnie, ile on będzie? Raz, 2, no 2 tygodnie, przeszło. Że on u mnie jest i mógł sobie w ciepełku być i te stawy grzać. Ale największą radością jest dla mnie to, że on znalazł nowy domek, bo on na to zasługuje. To jest pies, który jest po prostu cudowny. Chodzi, patrzy na ciebie, jakbyś była świętością świata. Nie ma w nim żadnej agresji. Widzicie, jak się z Dolarem super dogaduje, mimo że się pierwszy raz zobaczyli. I mogę go zamknąć, bo on ma tam takie, zrobiłam mu taką namiastkę, jakby żeby on czuł się bezpiecznie, nie chodzi po całym domu, tylko tam jest potem na noc zamykany. I on sobie tam 12 godzin, słuchajcie, ostatnio, wczoraj i dzisiaj spał, bo idzie spać wcześnie, o 8. Ja dzisiaj do niego o 8 zeszłam. On cały zadowolony. Poszliśmy potem na króciutki spacer. Nie nasiusiał przez te 12 godzin. No naprawdę cudowny pies. Także ściskam was, całuję, dobrej niedzieli i do usłyszenia.